Cześć wszystkim, z tej strony Drakei, wracamy do Horizon Zero Dawn na kanale i oto Silence został z nami tutaj. Jestem w tobie, Silence, tak, wchodzimy do Gaia Prime, zobaczyć całą, wiecie, zyskać ten cały Master Override, by móc zawalczyć z Hadesem. By zawalczyć z Hadesem i dezaktywować go do stopnia, gdzie będziemy mogli zresetować Gaię i kontynuować dostosowywanie planety do ludzkich potrzeb. Ponieważ jakby that's the idea, prawda? To jest cały point w tym momencie, cały cel. Logging arrivals, Shan Margo. Welcome to Frozen Hell. Population 10. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're incubated, hon. She's still firing up. Be a while before you eat that omelet. Okej, jakby nie było dialogu. Oczywiście, że w ogóle wiecie, dla pełni stereotypu weganka musi wspomnieć o tym, że jest weganką. I dziękuję za wyłączenie tego. Najwidoczniej wyłączenie pauzy też anuluje, kurwa, dzienniki. Naprawdę fajnie się tego słucha w tych warunkach. Logging arrivals, Shan Margo. Welcome to Frozen Hell. Population 10. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're incubated, hon. She's still firing up. Be a while before you eat that omelet. I'm vegan, Travis. You'd think we'd worked in the same secret base long enough for you to notice. We weren't scheduled to shack up here for another 3 weeks. You realize I just lost 350 kilos of pre-code smut comics in transit. Wait, actual physical media? Why didn't you have it digitized? Can't beat the feel of physical media on your fingers. And in here we ain't gonna be touching a whole lot else. Figured I was gonna pass the time archiving them. What about you? Me? At work, I guess. My task queue stretches out for like 3 years. There's a lot of sharp edges to round off. After that, I hadn't really thought about it. Oh, you will. You what, 30? Reckon you'll be the one turning the lights off at the end. Food for thought, huh, vegan? This sucks forever. Nah, not forever. Just the rest of your life. Ten moment, kiedy właśnie jakby Travis Guy zaczyna być jakby tym... Dziękuję. Zaczyna być tym najlepiej napisanym z bandy, czy coś takiego, nie? Bo faktycznie okazuje jakikolwiek charakter i ma jakiekolwiek, nie wiem, coś, o czym można wspomnieć. Cyk. Dobra. I tak, wychodzi na to, że do Gaia Prime przybyły tylko alfy pozostałych AI i stąd mieli nadzorować, czy system dobrze się odpali i tak dalej. Fajna kolorystyka. That's nice. Dobra. To jest bodajże powrót na górę, I guess. Nie jestem teraz taki pewny, chuj, zajrzymy, co jest tutaj. Ciekawość nie pozwoli mi tego odpuścić. Trochę grzybków. I co mamy tutaj? O, to ogniwo do zbroi. O mój Boże, czy ja teraz... Shit, czy ja będę chciał googlnąć, gdzie jest kurwa ostatnie ogniwo, byśmy zdobyli pancerz przed ostatnim... No dobra, zróbmy to. Googlnę, gdzie są te ogniwa. Dobra. Google... Horizon... Wiecie, nie zaszkodzi nam to na ostatnią walkę. Zero Dawn... Power Cells.
Power Source Location od IGN-u. Jest ich 5. Teraz, żebym tylko w stanie skojarzyć, wszystkie które zebrałem, nie? Więc tak, mamy... Ok, mamy reklamę, oczywiście, obowiązkowo. Underground Bunker. A, dobrze, tak, pamiętam. Ok, czyli będziemy w stanie zdobyć... Dobra, ok. To całkiem cwane. Wystarczyło jakby, wiecie, pierwsza nika i jakby w mózgu odpowiednie neurony się zapaliły i już wiem, gdzie jest ostatnie ogniwo. Dobra. Au, my face. Dobra, ale tak, spoko. Ogarniemy to po tej lokacji. Nie będzie to trwało długo, na szczęście. Ale... Okej, akurat drapałem się po twarzy i nie byłem pewny, czy to się zbagowało, czy ja powinienem coś zrobić, ale Aloy tak fatalnie spadła, że to jest nieporozumienie. It's held like this for 19 years, right? Well, Don't answer. O mój Boże, to... Czy to było poczucie humoru? Czy to był żart? Zapiszcie ten moment. Dobrze, że już po wszystkim, ale że po czym? Tak, co do tego ogniwa, to pewnie jeśli się zastanowicie, to domyślicie się, gdzie jest to ogniwo. W dół? Not this way. Maybe further up the shaft. Okej, to... Co? Aha, tu jest skrzynka. A, czy muszę iść w górę, a nie w dół? Kamera w tej grze jest taka kurwa dziwna momentami, jakby holy shit. Kiedy gracz próbuje spojrzeć w górę, to jakby kamera dostaje takiego świra i to się tyczy i przy walkach, i przy jakiejś, wiecie, eksploracji. W ogóle w sensie kamera totalnie nie radzi sobie w ciasnych pomieszczeniach, to definitywnie. Ta gra jest dostosowana do tego, by gracz sobie ładnie hopsał po otwartym świecie. Must have been where they lived. What's left of Ja właśnie... Once this was all enclosed by rock and metal. A potem gra zrobiła BUM! Wiecie, na przykład, żeby jakoś urozmaicić te sekcje i nadać im, wiecie, horyzontowy feeling, może powinniśmy na przykład walczyć z robostrażnikami, wiecie, humanoidalnymi robotami dosłownie. To było ciekawe, nie? Jakimiś dronami czy coś ten deseń. Record. I just woke up. I see the numbers, but can't make out the time. I was dreaming of... I was giving a lecture in Q Hall. Maybe it was something more shamanistic. I don't know. An audience of shadowy faces under a blank open sky. I told them the world ended with a bang. A plague of robots. The last humans. We went out, not with a whimper, but a whisper. You know, in caves, ending like we started, huddled around a flickering glow. The heads of state, the Fortune Fives, the leaders and lottery winners and life cults, all of them buried in their little shelters. Some believing they'll live it out some way, somehow, or Elysium, or us here at Gaia Prime, no different. Dialog znowu się zbagował. I pani chyba czyta tą nikę bardzo długo. O! Short-term civilizations. One last gasp. One last gasp for the long-held breath. Before I wake up, I know the audience is gone. I'm talking to myself. To a quiet planet. A barren sphere. Just Gaia. And her long, long dreaming. I hope she won't be lonely. Wiecie, to też daje kontekst do tych pierwszych totalnie dzienników, które słyszeliśmy jeszcze jako mała Aloy. Gdzie ludzie robili wielką imprezę pożegnalną, a jeden gościu cichaczem strzelił sobie w łeb w kiblu, mówiąc, że nie odejdzie na takich warunkach. To jest właśnie to, o czym mówiła ta pani, że jakby część małych społeczności dostała, też stworzyła sobie bunkry gotowościowe i tam dożyła swoich ostatnich chwil i najwidoczniej
miejsce, gdzie Aloy znalazła swój fokus, było właśnie jednym z takich społeczności. Evacuation happened so fast. No time to think things through. No time for goodbyes. There were lines in the medical ward. I told Tom Pake I'd be with him when he went under. But there was one last shipment of Paradis-Saidi zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself for... Well, he died alone. And I didn't get the bloody birds of paradise saved either. All the time left in the world now to think. Gaia Prime's logs are sealed. Elysium sealed up, safe and sound. A distance of miles, but it might as well be on the other side of the galaxy. All the betas and gammas and support staff living their lives. If I hadn't been an alpha, if things had gone differently, I could have been there. Instead, I'm spending the rest of my unnatural life in here with people I don't even like. And without the one I would have gladly spent my life with. Given the chance. 2 hours since I signed off on the final executables and I'm already a bitter old man bitching to his focus. There's a thought for future generations. Czyli najwidoczniej czasu było dosłownie na styk. Do tego stopnia, że gościu nie dał rady dokończyć swojej pracy i uratować jednego z gatunków ptaków. To chodzenie wydaje się najbardziej puste, nie? I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. O The Jezu. Buster seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Okej, to jest interesujące rozwiązanie. Interesujące jest dobre słowo, ani negatywne, ani pozytywne. Interesujące. Mamy te uszkodzone dzienniki i faktycznie jakby kończy się fabułę gry. I jeśli ktoś chce jeszcze sobie pograć, ewentualnie chce ograć DLC, to w pewnym momencie nic z tego nizowego dostanie komunikat: hej, dzienniki Elizabeth Sobek dostępne. I będzie mógł sobie je odsłuchać. Ja wy wiecie, to jest trochę takie już po ptokach, ponieważ no teraz mamy narrację, teraz mamy jakiś tam klimat ustawiony i w ogóle. A jak skończycie grę i nie wiem, chcecie zdobyć platynę i biegacie, wiecie, na totalnym automacie, mając wyjebane na świat gry tylko po to, by pozbierać znajdźki, albo by jesteście już w zupełnie innej narracji DLC, to średnio was interesuje, co Elizabeth Sobek miała do powiedzenia dotyczącego narracji głównej gry. Ale wiecie, to interesujące. W sensie twierdzę, że po prostu powinni dać odsłuchać te dzienniki od razu, ale to coś, co decyzja, którą podjęli. What is this? Kapliczkę. Ej, wiecie, uważaliście, że Elizabeth Sobek już i tak jest za dużą postacią na własne buty, że już i tak jest za bardzo jezusowata, za bardzo niesie tą aurę wybawienia za sobą jak na potencjalnie zwykłą kobietę, którą była? Well shit, czas dorzucić tak 30 cegiełek do tego. This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility.
Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. Also widzicie, jaki pancerz ma na sobie, prawda? Tak, to jest ten pancerz, który możemy odblokować jako ostateczny pancerz w grze. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So, happy trails, Liz. And see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. I będzie tu, jakby wiecie, będzie bronić tej planety nawet po śmierci w postaci zostawionego swojego klona. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. Well, tak. You shouldn't be afraid to admit it. Wow, mam dosłownie 3 takie same opcje. Mogę nie mówić nic z tego? You think she was better because she was smart, because she designed Zero Dawn, but you missed the point. What made her great was that she was willing to sacrifice herself for others, for everyone who would come later. No. She couldn't let her creation fail. You're confusing will for sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel, to care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. Nagle widzieć tak emocjonalną Aloy jest jakby off the character w chuj. Aloy się tak nie zachowuje. Jakby, dobra, jeśli Aloy zachowuje się teraz w ten sposób, to znaczy, że Aloy jest hipokrytką, ponieważ Aloy jakby nigdy przez całą tą wyprawę nie przejmowała się uczuciami innych. Chyba przynajmniej, nie wiem, nie przejmowała się jakby uczuciami tych, którzy nie byli częścią jakby jej wyprawy? Jeśli trzeba było powiedzieć komuś w twarz, że jest głupi, to mówiła mu, że jest głupi. Jeśli coś dla niej nie miało sensu, to miała w dupie, czy to jest dla kogoś istotne, czy nie. Mówiła, że nie ma to sensu. I nagle mówi, że o Jezu, bo ona rozumiała, że Gaia potrzebowała uczuć, że nie chodziło tylko o myślenie. To bzdura. Jakby Aloy nie zasłużyła na te linijki. Jej postać nie miała dość mocnego wątku, dość mocnej historii, by zasłużyć i z przekonaniem wypowiedzieć te linijki tekstu. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing.
It's time to go on. To maybe, które powiedziała Aloy, będzie naszą iście Marvelową cutscenką po napisach. You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. Bruising. And in the end, it killed you. Or you died for it. Different perspectives. No one could keep up with you, live up to you. I don't know, maybe if I hadn't taken that postdoc in Joburg. I'm glad you shot down the Lightkeeper protocol in the end. I don't think I could have taken seeing another one of you. I mean... Ha, ha, ha. Elizabeth Sobek. There's only one. Well, nie. Look, Liz, you're a pretty stand-up gal. I'm sorry you died. If you had a home to go to, I hope you got there first. But this monument Ronson's made to you? Kinda creepy if you ask me. Rest in peace, Liz. God knows you earned it. Hell, Liz. I know you're never gonna hear this. That's not the point. You got to play the savior and the martyr all at once this time. Great work. A, to chyba było całe, I guess? Tak? O wow, 2 pary drzwi do wyważenia z rzędu. Jasne. All right. Let's start over from Eleuthia 1. Running integrity tests. Dr. Brochard Klein. May I speak outside protocol? I suppose so. There's no one to stop you. Doctor, you are fatigued. You have been logging abnormal sleep cycles. Are you suffering from depression? Well, I am trapped in a science facility for the rest of my life. How about you? In a time slice of a quadrillion operating cycles, 10,000 are involved with processing the loss of Dr. Sobek. I have considered quarantining these processes. Do you think that would be wise? I'm not a psychologist, Gaia, or an AI scientist. No. It is natural. At least in the context of the work you and I have accomplished, which begs the meaning of the term natural. She was your creator, the patron saint of this crazy endeavor, Our Lady of the Fervent Hypothetical. O mój Boże, ile będziecie jeszcze walić, kurwa, Elizabeth Sobek, Chryste Panie, Gro, move on. It's called a manner of speech, Gaia. Take a note. Jakby... To małe, wiecie, te małe właśnie przedstawienie, że jakby Elizabeth w pancerzu mówi, że idzie do domu, to wystarczyło jakby... Okej, jakby tu były uczucia, tu zostało przedstawione wszystko, co było potrzebne, nie trzeba było nic dopowiadać, a to, że potem gościu jakby nazywa Elizabeth Sobek jeszcze jakby 3 świętymi imionami, to już w tym momencie jest walenie sobie. Ktoś lubi być smyrany po czymś i nie podoba mi się to, że robi to na moich oczach. Hello, Margot. How are you holding up? Dr. Ronson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted.
He mostly wants updates, constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all. That was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? She was managing him, Margot. I mean, maybe I should ignore him. He's buried in his pyramid with the Hola Hola girls and Panta Antimod cuckoos. What can he do? To jest też super dziwne, że w tym momencie, wiecie, jakby Elizabeth jest alfą i omegą tego wszystkiego, a Ted Faro jest zrobiony na gamonia, mimo tego, że wcześniej gra sugerowała, że to nie był jakiś gościu prezesik firmy, tylko to był gościu, wiecie, na zasadzie jak kurwa Tony Stark dla Stark Industries, wiecie, to prezes firmy, ale również jakby gościu który odpowiada za wszystkie projekty, a teraz generują z niego gamonia, który tutaj tylko dlatego, że finansował projekt, bo Elizabeth go zastraszyła. Jakby, no come on. W sensie, na pewno miałby coś do powiedzenia w części spraw, na pewno mógłby się jakoś przyłożyć. Dziwne, że nie daje, to w sensie zobaczycie jeszcze za parę minut dosłownie, ale dziwne, że gra nie daje mu żadnego sposobu na wyrównanie tego, co zrobił, na odkupienie, na chociażby, wiecie, może nie na odkupienie, bo to wymagałoby bardzo, bardzo dużo, ale na przyłożenie ręki do poprawienia sytuacji, tylko teraz zrobią z niego totalnego idiotę. What are we gonna plug into their heads, Les? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not tablet, Les. It's poison. I tak, also, po tym dzienniku, jak słyszycie, Faro odjebało. I tak, teraz randomowo sobie coś tam przypomniałem, ale o tym będę milczeć póki co. Czy mogę to otworzyć? There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. Dziura na mnie wyskoczyła. Nie, ja spoko biorę to na siebie, jakby... Właśnie w tym momencie, chwilę temu, kiedy słuchaliśmy dziennika, coś co mam nadzieję będę pamiętał, żeby wyciąć, musiałem poprawić moją pozycję siedzącą, bo zacząłem troszeczkę przysypiać na kanapie, więc musiałem się troszeczkę wyprostować, by utrzymać świadomość, bo jednak chodzenie do przodu i słuchanie dzienników nie najbardziej fascynująca rozgrywka, tym bardziej, że z racji, wiecie, na komfort nagrywania muszę to robić w zamkniętym pokoju, a na zewnątrz jest 30 parę stopni, tak więc no, moja świadomość trochę odpływa. I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By. Subtraction. I can make it better, Liz. With a single stroke. Make it all go away. I really don't like the direction this is going. Domyślacie się już, co Faro zrobił, prawda? Wiecie, tylko to zmierza. To dobrze, ponieważ ja nie wiem dokąd... Okej, wbaguję się tutaj, nie mam pojęcia, czy powinienem tak tutaj wskoczyć. Nie, tutaj jest niewidzialna ściana, nie powinienem tutaj wskakiwać definitywnie. So... Houston, mamy problem, gdzie mam kuźwa iść? O, tu, dobra, uff. I czas na kolejne wielkie objawienie.
opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. Cóż mogło się stać, prawda? I któż mógł być za to odpowiedzialny? No, czas na największe zaskoczenie od czasu... Nie wiem. Nie mam porównania. No, nie ma dialogu. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. A, tak, pani odpowiedzialna za to załamała się. Really, I am. But sometimes, to protect innocents have to die. Emergency alert. Venting atmosphere. Jakby to jest wyjątkowo słabe, twierdzę. Nie podoba mi się to, w sensie Faro nie był jakby gościem, który kurwa jakby wyprodukował ten rój celowo. Zrobił to przez swój błąd, po prostu. Jakby błędy się zdarzają, jego był dużo większy niż jakby większości ludzi, ale błędy się zdarzają i nie zrobił tego celowo. I gra zamiast dać mu, wiecie, jakby godny podziwu, jakby moment, wiecie, odzyskiwania zaufania i próby naprawienia własnego błędu, jakby dociska gościa na maksa do opętanego jakby debilizmem, kurwa, kretyna, bo inaczej już nie można w tym momencie tego nazwać. Jakby gościu po prostu jest kretynem, podjął idiotyczną decyzję, jakby przez tą jedną podjętą wiecie, w chwilę decyzji, aby gościu sprawił, że ci wszyscy ludzie, którzy tutaj są kim są kurwa dzikusami strzelającymi z łuków do maszyn, które starają się odbudować świat. I wkurza mnie, że zrobiono to w taki sposób. Wkurza mnie to, że jakby kiedy, wiecie, pierwszy raz widzieliśmy Teda Faro, gościu był totalnie przerażony tym, co się dzieje. I na moje to jest gościu, który definitywnie nigdy nie zasłużyłby na to, by mu przebaczono, ponieważ nie, jakby jego błąd jest za duży. Ale był tutaj potencjał na postać, która mogła właśnie mieć ten moment, że chce naprawić to, co zrobił. A gościu zjebał świat, potem został szantażowany przez Elizabeth Sobek do pomocy i kiedy został do tej pomocy dopuszczony osobiście, to cofnął rozwój ludzkości o 1000 lat i wybił ludzi, którzy pomagali to wszystko odbudować. Jakby, o mój Boże, jakby jak można napisać taką postać? I wiecie, to jest ponownie, jakby nienawidzę, kiedy jakiekolwiek medium, jakikolwiek scenariusz używa tego do wyjaśniania czegokolwiek, ale to, że hej, bo Ted Faro oszalał, to jest najbardziej nijakie, najbardziej wygodne fabularnie wyjaśnienie do wszystkiego, wiecie, nagle nie musicie przejmować się logiką, czy jakby
nie wiem, jakby schematem pisania scenariusza, ponieważ możecie wpisać, ta postać jest szalona, więc robi randomowe rzeczy. I macie wyjaśnienie wszystkiego. I to jest fatalne. I to jest fatalne. He killed them all. So this is... I boli to jeszcze podwójnie, dlatego, że dosłownie wiecie, z jednej strony mamy Elizabeth Sobek, która jest wychwalana ponad normę, a z drugiej strony mamy Teda Faro, który nie zasłużył nawet na ark, gdzie próbowałby się odkupić. I to ponownie nie jest fajne. To nie jest jakby fajne pisanie czegokolwiek. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. Mam wrażenie, że pominęliśmy coś. Mam wrażenie, że pominęliśmy środek tej historii. Mam wrażenie, że pominęliśmy moment, kiedy Aloy z apatycznej, nieczułej, hardej baby, która rozstawia wszystkich po kątach, zamieniła się w filozofującą, uczuciową, przesadnie emocjonalną i przesadnie empatyczną Jezuskę. Mam wrażenie, że pominęliśmy ten moment. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. I tak bardzo wygodnie główne obejście The Master Override. leżało sobie na stole Alf. Now all you have to do is kill Hades with it. Łatwizna. O mój Boże, wow, mam odpalony... Co? Aha, no tak, jakby nie ruszyłem pilota. Mój telewizor właśnie wyświetlił mi, iż za 3 minuty się wyłączy. No tak, jakby kiedy gram w jedną grę, to nie jest to taki duży problem. Ponieważ dostosowuje się do głośności, ale jakby gry na PS5 i na PS4 też zresztą mam taki brzydki zwyczaj, że każda ma inną głośność. Try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. Keep holding, keep holding. Więc normalnie cały czas, wiecie, reguluję głośność, przez co klikam rzeczy na pilocie. A jako, że gramy w jedną grę od w tym momencie chyba 7 godzin czy coś takiego, to... tak, moja sesja nagrań już troszeczkę trwa. Jest godzina 15:30, zacząłem około 10. No to nie ruszyłem pilota i telewizor powiedział, że chce się wyłączyć. Ale dobrze, jakby może kolejny odcinek będzie ostatnim. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. You're here. For a moment, What? our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Dobra. Go on. Some time ago, A, szlak, on będzie mówił sam. Myślałem, że jeszcze będzie wybór linijki dialogowej. involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse, helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian, the Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia?
Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. I teraz, moi drodzy, Silence mógł użyć swoje linijki wcześniej. Mamy tylko kilka godzin, by go powstrzymać. Chociaż wiecie, to jest ponownie bardzo jakby wygodne wszystko, ponieważ najwidoczniej ponownie ten plan tworzy się przez lata i oczywiście, że Hades i Helios wybrali sobie akurat ten moment, kiedy Aloy jest gotowa ich odeprzeć i zdobyła jedyną rzecz zdolną ich powstrzymać, nie? Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... The robots they've resurrected. They're just a means to an end. An army to capture the spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the spire was always its foremost concern. What did it want to know about the spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the Eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. I szczerze powiedziawszy, lubię to backstory. Podoba mi się to, jak bardzo Silence w poszukiwaniu wiedzy był zaangażowany na dobrą sprawę wytworzenie frakcji tego świata. Bardzo mi się to podoba, tylko jest taki jeden malutki problem. Mianowicie to, jak to jest przedstawione, ponieważ w tym momencie Silence po raz kolejny w tej grze jest osobą, która po prostu wypluwa na nas ekspozycję. Tego typu historie powinniśmy poznawać naturalnie, przez dialogi z różnymi postaciami, przez odkrywanie jakichś elementów, przez granie de facto w grę. A teraz wiecie, weszliśmy do Gai Prime, szliśmy przez pół godziny korytarzami słuchając dzienniki, potem obejrzeliśmy jakby 4 hologramy, wychodzimy i teraz, żeby
położyć jeszcze wisienkę na torcie. Silence zarzuca nas kolejnymi 10 minutami backstory w vlogach, które powinniśmy poznać w sposób naturalny, jak to w grach bywa. I wszystko można napisać w naturalny sposób, jakby gry robią to od lat, naturalny sposób przedstawiają swoje fabuły, przez dialogi między postaciami, bo to tutaj to nie jest dialog, to jest monolog. Silence mówi, a my, gracz i Aloy słuchamy. Przez dialogi między postaciami, przez odkrywanie elementów otoczenia, przez odkrywanie, wiecie, elementów fabuły na dobrą sprawę. Tutaj tego nie ma, tutaj postacie mówią nam fabułę. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes, I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot with my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps, but basically the same. Really. So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Dobra. Okej, tutaj mamy, widzę, dzienniki i montowanie super włóczni, więc tak, kolejny odcinek zaczniemy od tego, że zmontujemy sobie włócznie, odsłuchamy dzienniki. Nie będzie to ostatni odcinek na pewno, ponieważ ostatnia misja jest całkiem długa. Tak, zmontujemy włócznie, pójdziemy po ostatnią komórkę,
zdobędziemy zbroję i ruszymy odpalić ostatnią misję, która będzie trwała całkiem długo, nie będę ukrywał, ale dobra. Tyle ode mnie, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, trzymajcie cieplutko, miłego dzionka i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Horizon Zero Dawn na kanale. Pa, pa!